Już starożytni mawiali, że navigare necesse est. Zatem żeglujemy po Morzu Jońskim. A partnerem tego programu jest firma Blue Horizon, która organizuje szkolenia żeglarskie oraz czarteruje jachty na różnych, tak samo atrakcyjnych akwenach, również na tym. Moi drodzy, wiosną zeszłego roku pływaliśmy po Adriatyku w Dalmacji z ekipą Blue Horizon. Byliśmy w pewnych rękach dwóch żeglarzy, mianowicie Macieja oraz Roberta. W tym roku powtarzamy ową przygodę w pewnym sensie, z tym, że mamy inny akwen i inną jednostkę. Jednostka większa, bo poprzednio pływaliśmy jachtem jednokadłubowym, teraz mamy katamaran. Zatem dwóch członków załogi dodatkowych, a w zasadzie dwie członkinie, żony wspomnianych dzielnych marynarzy dołączyły do nas. Zatem z Maćkiem jest Teresa, a z Robertem Kamila. No i inny akwen, ponieważ będziemy pływać, a w zasadzie już płyniemy po Morzu Jońskim. Przed chwilą wypłynęliśmy z mariny na wyspie Lefkada. Ta wyspa jest połączona ze stałym lądem tunelem podmorskim. No i naszym celem są inne wyspy jońskie, co mnie niezwykle, ale to niezwykle cieszy, ponieważ znam tylko Korfu z tychże wysp, a na Korfu nie płyniemy, więc każde przybicie do brzegu, no i każdy obrazek będzie dla mnie niezwykłą nowością. I mam nadzieję, że będziecie się cieszyć z tego wszystkiego, no przynajmniej tak samo jak ja. Zobaczcie, ruch na razie wielki, ale to jest takie zwężenie przy dopływaniu albo też przy wypływaniu z mariny Lefkas. To się za chwilę rozluźni. Za chwilę ten akwen zrobi się rozleglejszy, ale będzie tak samo pięknie jak tu. Oto wysepka Skorpios. Niegdyś była bezludna i prawie pozbawiona roślinności, ale na początku lat 60. kupił ją słynny grecki miliarder, armator Arystoteles Onassis. Zadrzewił ją, zrobił plażę, nawiózł tutaj mnóstwo piasku i to właśnie na tej wyspie w roku 1968 wziął ślub z wdową po prezydencie Kennedym, ze słynną Jacqueline. Małżeństwo nie było specjalnie udane, gdyż Onassis wkrótce znudził się swoją nową żoną i wznowił romans z Marią Callas, z którą łączyły go bardzo długo dość zażyłe stosunki. Wyspa już nie należy do Onassisów, ale w dalszym ciągu jest w rękach prywatnych. Należy do jakiegoś innego nababa, zatem nie możemy bliżej do niej podpłynąć, nikt nie może zresztą i nawet nie można przy niej zacumować. Coś, co tam cumuje, z pewnością należy do jakichś gości tegoż właściciela albo też do niego samego. Kiedy się tutaj zbyt blisko podpłynie albo też zarzuci kotwicę, to zaraz przypływa ochrona. Oni lornetują brzegi. Podpływa ochrona i pokazuje międzynarodowy znak pokoju. No więc tego chcemy uniknąć. Onassis, Kennedy, Skorpios. Miejsce historyczne. Każdy prawdziwy żeglarz silnik traktuje jako zło konieczne. Używa się go do manewrowania w marinach albo do poruszania się, kiedy jest flauta i nic nie wieje.
Oczywiście są tacy, którzy zwłaszcza na katamaranach ani razu nie stawiają żagli i zasuwają wyłącznie na silniku. Ale tacy traktowani są jak kompletni frajerzy. No bo posłuchajcie, kiedy się wyłączy silnik, ta cudowna cisza przerywana jedynie dźwiękami wody, którą przecina jednostka napędzana wiatrem. To jest uczucie nie do porównania z żadnym innym. Miejsce, w którym w tej chwili jestem, to pokład słoneczny katamaranu. Pamiętajcie jednak, że jeśli chcecie uchodzić za ludzi wtajemniczonych, nie możecie tak powiedzieć, bowiem pokład słoneczny na katamaranie to fachowo sandek na kacie. Tak macie powiedzieć, tak mówią ludzie morza. Zatem ów sandek na kacie jest niezwykle komfortowy, jak na wielkość jednostki, no bo mamy dwa materace, dość miękkie, zabezpieczone przed wypadnięciem do morza w czasie przechyłu, a się w tej chwili bujamy. Pięknie wieje, żagiel naprężony, fale dość spore. Jakie tutaj czyha na człowieka niebezpieczeństwo? No bardzo proste. Morze zimą grzeje, a latem chłodzi. Więc tak naprawdę na jednostce pływającej nigdy nie jest potwornie gorąco. Nie czuje się tego upału. No zwłaszcza w sytuacjach, gdy duje. Więc jak się tutaj położymy rozebrani, po pół godzinie zjara nas w sposób straszliwy. Więc trzeba na to uważać. Ja zamierzam tutaj leżeć maksymalnie 3 minuty i to w dodatku w koszulce. Jeszcze raz, co to jest? Sandek na kacie. Jesteśmy przy południowych krańcach Lewkady. Stoimy na kotwicy, dość blisko plaży. Po co? Po to, żeby zrobić jedną z najprzyjemniejszych i najpiękniejszych rzeczy, jakie można robić w trakcie rejsu. Mianowicie buchnąć do wody na czapkę. Stoimy na głębokości mniej więcej 9 metrów, ale patrząc w toń ma się wrażenie, że to jest 1,5 metra, ponieważ Morze Jońskie jest niezwykle przejrzyste, ale to jest 9 metrów. Tyle pokazują nam pokładowe wskaźniki i one nie kłamią. Skoro jest 9 metrów, no to haha. Ale gorąc. Woda ma na bank z 25-26 stopni. Andrzejku, Mario, załoga do wody. Marsz! Jeszcze jedna konstatacja. Pierwszy raz kąpię się w Morzu Jońskim. Kiedy byłem na Korfu, to był początek maja, było zimno jak cholera, więc się nie kąpałem. Teraz się kąpię i powiadam wam, że ta woda tutaj jest mniej słona niż w Adriatyku. Ale Adriatyk ma przepływ, połączenie z resztą wody przez cieśninę Otranto, stosunkowo wąską. Dlatego jest tak bardzo zasolony. Tutaj mniej słono i jeszcze cieplej. Cudownie. Ten konkretny katamaran, przepraszam, kat, może maksymalnie pomieścić 12 osób. Gdzie te osoby śpią? Mamy na dziobie 2 maleńkie kabiny, tak zwane skiperskie, w pływakach. To są takie norki, do których się wchodzi i tam śpi. Tutaj mogą spać 2 osoby, gdyż ten stół się obniża i wtedy robi się tutaj podwójne łóżko. Po przeciwległych stronach mesy mamy wejścia do 2 kabin z każdej strony.
oczywiście dziobowej oraz rufowej. Ale skoro idziemy po tych schodkach, to chcę wam coś pokazać. No można by na to powiedzieć okno, ale żadna jednostka pływająca nie ma okien. To są albo bulaje, albo luki. I to jest właśnie luk, ale nie chodzi o to, by podziwiać tutaj toń i jej błękit. Chodzi o wyjście ewakuacyjne. Jeśli nie daj Bóg katamaran się przewróci, co się zdarza bardzo rzadko, to trzeba rozwalić tę szybę młotkiem, tego się nie otwiera, no i po prostu przez nią wyjść. To jest nasza kabina. Takie są dwie po obu stronach rufy, no bardzo wypasiona. Wielkie łóżko, wygodnie. Tu jest zasłonięte okienko, można dopływ świeżego powietrza mieć, ale jest tutaj również klimatyzacja, której staramy się unikać. I co najważniejsze, te kabiny mają swoje łazienki. Są na całym katamaranie 4 łazienki. Bardzo wypasiona rzecz. Zajrzyjcie do środka. Prysznic, umywalka, toaleta. Oczywiście działa pompa wodna. Jak się człowiek myje, to wypompowuje wodę. Z WC trzeba ręcznie wodę wypompowywać. No i jak się jest, tak jak my teraz, zakotwiczeni, to trzeba zamknąć zbiornik na nieczystości, żeby tego nie wpuszczać w miejscu, gdzie się cumuje. Ot i cała tajemnica. Wpłynęliśmy na szerszy akwen, zatem są fale, a jak są fale, to buja. Ale to jest właśnie przewaga katamaranu nad jachtem jednokadłubowym. Tutaj mamy 2 kadłuby, więc jest bardziej stabilnie. Pewnie przy takich falach w kambuzie na jednokadłubowcu nie byłbym w stanie niczego przygotować. A tutaj mogę. Mogę, chcę, no i poniekąd muszę, dlatego że załoga czeka na obiad. 3 szybkie rzeczy. Szybkie, no bo wiecie, no na jachcie warunki nawet na katamaranie takie są, no więc trzeba tutaj robić proste rzeczy. Zacznijmy od jedynej rzeczy, która wymaga gotowania. Mianowicie tutaj z siekania bardzo proste czynności. Trzeba mianowicie tylko posiekać cebulę oraz czosnek. Cebulę dość drobno. Widzicie, da się. Tutaj zawsze są ranty, żeby to nie spadało w trakcie mocnego bujania. Cebula czerwona, innej w ogóle w sklepie nie było. No to jest wielka grecka miłość. Dobra, tyle wystarczy. I co teraz? Teraz do środka, do garnka sporo oliwy. I teraz na tej oliwie cebula będzie lekko rumieniona, a potem dojdzie do tego czosnek. Więc cebula do środka i zaczynam siekać czoch. Trzy-cztery ząbki to będzie wystarczająca ilość, dość drobno posiekany. I teraz dodajemy czosnek do cebuli. On zaraz zacznie pachnieć, a jak zacznie pachnieć, to będziemy dodawać kolejną rzecz. Czy coś można zrobić z 3 puszek ciecierzycy? No 3 puszki, jakby było 7, to byłoby jak 7 kul w Sarajewie, ale to byłoby za dużo, więc 3 w zupełności wystarczą. Nie odcedzałem ciecierzycy, dlatego że ta woda się przyda. Ciecierzyca w środku jest miękka, ale będziemy tutaj jeszcze mieli rzecz, która będzie wymagała gotowania i właśnie w tej wodzie ona się ugotuje. Ta rzecz mianowicie to ziemniaki, 2 ziemniaki. Pokażę wam nasz schowek na jarzyny. On jest tutaj. Ergonomia na takiej jednostce jest bardzo ważna, więc tu mamy ziemniaki, tu mamy cebulę, a pomidory mamy tutaj. Cała wielka skrzynia doskonałych greckich pomidorów.
Przepraszam, że się odwracam tyłem, ale muszę przedpłukać łapę po czosnku. I co teraz? Teraz ziemniaki w kostkę. Ważna uwaga, ta woda ze zbiornika w katamaranie nie jest do picia pod postacią surową, ale do gotowania może być używana jak najbardziej. Czosnku jest więcej, ale to nie jest moje ostatnie słowo kulinarne. Dobra, to na razie, zresztą, no widzicie, to są takie specjalne blokady, czyli tu są śmieci, ale nie wolno tego pozostawiać otwartego, gdyż falowanie sprawia, że drzwiczki będą trzaskać. Wszystko musi być zablokowane, tak jak jest tutaj. Ziemniaki w drobną kostkę i do środka. Drobna kosteczka po to, żeby się ziemniaki jak najszybciej ugotowały. W tym płynie spod gotowanej ciecierzycy. I teraz pora na przyprawy. One są tutaj. Fundamentalne rzeczy greckie. Mianowicie oregano, mięta oraz ostra papryka. Ale buja. Najpierw dodam trochę ostrej papryki, pokruszone papryczki chili. Sprawdzę tylko stopień ostrości tegoż. Nie otworzyło się do końca. Teraz się otworzyło. Dobre. Dobre. Dodajemy, ale nie potwornie ostre. Klipsik jest ważny. I kolejna rzecz. Pomidory. Już wam to mówiłem wiele razy. W Grecji wciera się pomidory do środka, korzystając z starki. I wtedy zostaje skóra w łapach, ale jak skonstatowałem, można też kupić właśnie starte pomidory już w kartoniku. No więc, żeby sobie oszczędzić roboty, dodaję takowe pomidory. Trzeba to trochę posolić i teraz musi się gotować, aż będzie miękkie. Mówię o ziemniakach i większość płynu odparuje. To nie ma być zupa, ale to zagotuje się i odparuje. No i kolejne rzeczy. To jeszcze wrzucę tutaj. Teraz mam dość uciążliwą czynność, ponieważ nie ma tu moździerza. Muszę zetrzeć bardzo dokładnie czosnek, utrzeć na pastę razem z solą. To będzie mi potrzebne do 2 dań. Wcześniej tylko starłem ogórki na tarce i zostały one nasolone. Po to, żeby puściły wodę, będę to odciskał. A na razie sól, nóż i robota dla więźniów. No, trzeba to po prostu w ten sposób zetrzeć. Po co sól? Po to, żeby tarcie zwiększyć, żeby uzyskać pastę czosnkową. Wszyscy wiemy, co to jest tzatziki. Sos na bazie jogurtu, czosnku i ogórków. Ale nie wszyscy wiemy, że tzatziki może mieć również postać zupy, chłodnika. Dość podobna rzecz do taratora bułgarskiego, tylko że bez orzechów. No i właśnie taki chłodnik chcę zrobić. Tu mam ten genialny, grecki, gęsty, jakże jogurt. No i dodajemy część czosnku, bo resztę sobie zostawiam do jeszcze jednej przekąski, czyli mezę. Teraz trzeba do tego wetrzeć trochę skórki z cytryny. Ona doda tutaj bardzo przyjemnego twistu. I nie tylko skórka, bo za chwilę w tym się znajdzie sok mniej więcej z połowy cytryny. Już. O. Teraz duża ilość oregano oraz mięty. Mięta i oregano są w gotowości. Buja, przepraszam.
Nie od rzeczy byłby również świeży koperek, ale go nie mamy. Dobra, tyle mięty. Potem to będę zatykał lepiej. Mam nadzieję, że się nie rozsypie. Oregano otwieram. Oregano również powędruje do gotującej się ciecierzycy z ziemniakami. O Jezu, ale pachnie obłędnie. Nie wiem, dlaczego tak jest. Pewnie to kwestia klimatu, ale greckie oregano uchodzi za najlepsze w świecie. No i co teraz? Teraz ogórki, które właśnie po to zostały nasolone, by móc je odcisnąć, by ten nadmiar wody z nich wyszedł. Zresztą jest też w Polsce, jak pewnie wiecie, wersja mizerii, gdzie też się soli wcześniej pokrojone w plasterki ogórki i odciska. Tak może być, tak być nie musi. Proszę, umyję łapy. I teraz trzeba nadać temu konsystencję gęstej zupy. Oczywiście traktując to również solą, ale to na samym końcu. Pamiętajcie, że ten czosnek był z solą rozcierany. No więc powiedzmy, że tyle wody na razie i to wszystko mieszamy. Oczywiście oliwa musi się w tym znaleźć. No i za chwilę będę tego próbował. Łyżki są tu, o ile sobie dobrze przypominam. Zamknięte. Pyszne, trochę soli nie od rzeczy. Za chwilę to wymieszam do końca. Ostatnia rzecz, którą muszę zrobić. Tu się przeniosę. O, są dwa klipsiki, żeby zamknąć miętę i oregano. Dobra, całkiem się ich nie zamknie, ale przynajmniej nie będą się wysypywać. Mianowicie feta. Wziąłem oczywiście owczą, bo może być owcza, może być krowia, bo ta owcza mi się wydaje po prostu lepsza. I coś, co właśnie jest dla Wysp Jońskich charakterystyczne, mianowicie robi się niezwykle prostą przystawkę, bardzo proste mezze na bazie fety. Dodaje się do tego dużo czochu, dodaje się do tego oliwę, dużo oliwy, jesteśmy w Grecji, dodaje się do tego trochę oregano i to wszystko rozgniata się na pastę. Oliwy musi być dużo właśnie po to, żeby była ta konsystencja pasty. Oczywiście najlepiej to zrobić w mikserze, w malakserze, ale że takiego tutaj nie posiadam, będę to po prostu robił widelcem. Słuchajcie, wszystko będzie za chwilę gotowe. Ziemniaki pewnie już są miękkie, zaraz płyn odparuje, będziemy mogli jeść. Załoga prawie w komplecie, prawie, no bo nie ma Agnieszki, ona lornetuje akwen, no a biedni Mario i Andrzejek nas po prostu nagrywają, byście to mogli obejrzeć. Słuchajcie, no więc tak, teraz do Was się zwracam, bo z kolei oni przed chwilą żeglowali, a ja byłem w kambuzie. Tutaj mamy pastę z fety i z czosnku, z oregano, nałożyłem na nią oliwki marynowane w chili i takie cieniuteńkie plastereczki mini cytryny. To jest ciecierzyca duszona z odrobiną ziemniaków i z pomidorami, również z czosnkiem i z cebulą, też z oregano i też z chili. A to jest tzatziki, ale w wersji chłodnikowej. W domu trzeba by to było podać wprost z lodówki, ale że mamy sytuację żeglarską, to są w tym kostki lodu. No mamy jeszcze jakieś wędliny, chleb, wino. Bierzcie, błagam, nakładajcie, co kto chce. Kolejność nie ma znaczenia. Pamiętajcie, że mamy jedną miseczkę, ale ciecierzycę można zjeść z głębokiego talerza, bo płyn odparował. No to do boju. To jest naprawdę ekstra. Gdyby to było robione w Bułgarii, to nie byłoby w tym oregano, a na wierzchu byłyby orzechy. Ja to uwielbiam. To jest doskonała rzecz.
Dobra, ale przejdźmy teraz do meritum żeglarskiego tej historii. Przytrzasnę. Różnica między łodzią jednokadłubową a katamaranem jest taka, że katamaran ma 2 kadłuby. Zgadza się. No i w prowadzeniu, dziękuję, w prowadzeniu no też jest pewna różnica, bo pewnie więcej przyjemności jest z sunięcia jednokadłubowcem w przechyle niż jazda takim szerokim autobusem. Ale z drugiej strony jest więcej miejsca, jest większy komfort, są większe kabiny, jest więcej łazienek. No w ogóle jest wszystkiego więcej, tylko powiedzmy mniejsza frajda z szybkiej jazdy. Czy dobrze to podsumowałem? Tak, bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o katamaran, on ma odpowiednie oczywiście właściwości nautyczne i tak samo zachowuje się pod żaglami. Różni się zdecydowanie na pewno od jachtu jednokadłubowego. Jachtem jednokadłubowym będziemy w stanie ostrzej, czyli pod mniejszym kątem do linii wiatru żeglować. Katamaranem nieco ten kąt jest większy, więc może nie jest tak efektywny. Natomiast bardzo dobrze katamaranem żegluje się w półwietrze lub w baksztagach. No tak jak powiedziałeś, katamaran ma oczywiście również mnóstwo zalet, przede wszystkim więcej miejsca. Ja osobiście oczywiście wolę żeglować jachtami jednokadłubowymi, ale te zalety, o których Ale ty jesteś sportowcem, regatowcem. Macieju, ty też wolisz? Pewnie wolisz. Nie katem, tylko Obydwie jednostki mają swoje wady i zalety. Katamaran manewruje w manewrach portowych na silnikach zupełnie inaczej niż monohull. O ile na żaglach zasady stawiania, zrzucania i trymu żagli są identyczne, tak jak Robert wspomniał, różnią się praktycznie tylko wielkością kąta martwego z korzyścią dla monohulla. O tyle katamaran w manewrach portowych na silnikach już zachowuje się zupełnie inaczej. In minus jego szerokość. To jest główny parametr, który musimy wziąć pod uwagę, jeżeli będziemy szukać miejsca na postój. Na plus można zapisać to, że jednostka posiada 2 silniki, 2 linie wałów, 2 manetki, czyli promień cyrkulacji, czyli średnica zakrętu jest praktycznie 0. Jest ograniczona tylko długością jednostki, czyli jeżeli nasz katamaran ma 14 metrów, to odpowiednio pracując silnikami jestem w stanie go okręcić wokół własnej osi. Ale czy to znaczy, że katamaran wymaga jeszcze bardziej doświadczonego skipera niż monohull? Czy Nie. jedno i drugie wymaga tych samych umiejętności? Nie, to jest inaczej, po prostu inaczej. Trzeba sobie przyswoić zupełnie inne zasady manewrowania na jachcie dwukadłubowym, na silniku. Z takich ciekawostek jest to, że doświadczony sternik, manewrując katamaranem, na przykład przy podejściu do kei rufą, nie używa w ogóle steru, jest zablokowany. Wszelkie zmiany kursu wymusza się zmianą położeń manetek. Dziewczyna, z waszego punktu widzenia, no tu jest większa kuchnia, jest większy stół. Czy wam też sprawia największą przyjemność sunięcie w przechyle niezwykle szybkie, czy też te sytuacje no niemal domowe, bo na katamaranie można mieszkać spokojnie. Zresztą ludzie tak robią. Czy to ma dla was znaczenie in plus również? No na pewno jest to coś zupełnie innego. To są 2 formy, różne formy jak dla mnie spędzania czasu. Na monohullu jest bardziej sportowo, tak? Tu jest bardziej, powiedzmy, luksusowo, hotelowo. Tak, zdecydowanie większe kajuty, tak jak mówiliście, więcej łazienek. Czasami zdarza się nawet jakaś zmywarka, więc zupełnie co innego. Tak? Ja nie jestem człowiekiem specjalnie luksusowym, ale zwłaszcza w miarę upływu lat wygodę cenię sobie bardzo, więc tak naprawdę na monokullu pływałem tylko raz z tymi panami, natomiast na katamaranie jestem po raz 3. 2 razy pływałem po Dalmacji, a w tej chwili jesteśmy na Morzu Jońskim. Słuchajcie, powiedzcie coś, no przepraszam, to nie chodzi o to, żebym się domagał uznania, bo to nie ja wymyśliłem te potrawy, tylko Grecy. Czy taka wersja chłodnika na bazie tzatziki jest ok? Jest obłędna. Nawet w zasadzie szkoda mi mówić coś na ten temat, bo wolałbym jednak poświęcić czas na jedzenie. Macieju, polej sobie, jak będziesz brał dokładkę, to polej sobie to jeszcze oliwą. Dokładka będzie na pewno. To dobrze. Ciecierzyca jest również bardzo dobra. A teraz dla dobra Maria, Andrzejka i Agnieszki, która cały czas lornetuje
już kończymy, gdyż jak śpiewała pewna pani dawno temu, zaproście nas do stołu. No więc właśnie musimy ich zaprosić. Nasz katamaran, przepraszam, kat, to Lagoon typ 42. 42, ta ostatnia cyfra, oznacza, że jednostka ma 42 stopy. To jest manetka od gazu, ale płyniemy wyłącznie na żaglach, więc spójrzcie na to. To jest rzecz niezwykle przydatna, elektryczny kabestan. Dzięki temu skipper sam, bez pomocy załogi, jest w stanie podnieść i spuścić żagle. Nie dotykam w ogóle koła sterowego. Ono, jak widzicie, tutaj samo się rusza, koryguje kurs, gdyż płyniemy na autopilocie. Mamy tutaj naszą prędkość, czyli około 7 węzłów, a tutaj prędkość wiatru. Duje z prędkością 21 węzłów. To jest GPS, ploter. No więc teraz gdzie jesteśmy? Po tamtej stronie, tam mamy wyspę Kefalonia. Przed sobą mamy wyspę Zakynthos, a tam mamy stały ląd, półwysep Pelopones. To jesteśmy my. Natomiast jest tu bardzo ciekawa funkcja, ponieważ widzimy wszystkie jednostki w naszym pobliżu i w dodatku możemy je podejrzeć. Czyli naciskamy na jednostkę MV Kamari, ta się nazywa, a ta Ionion Pelagos, czyli Bismarcka tutaj chyba w pobliżu nie ma, zatem jesteśmy bezpieczni. Andreas Calvos. To można fachowo tym guzikiem przybliżać albo oddalać. Żeby nie było przypadku kapitana Schettino, ja tego nie dotykam. Płyniemy sobie. Jestem niezwykle podniecony, bowiem właśnie przybyliśmy do brzegów Itaki. Wyspa to niewielka, bo niecałe 100 km² powierzchni, 3000 mieszkańców z okładem, ale przecież jej nazwa jest składową jednego z najważniejszych założycielskich mitów naszej cywilizacji, bo to przecież Odyseusz, król Itaki, najpierw przez 10 lat walczył pod Troją. To on wymyślił podstęp z koniem trojańskim i kiedy ten się udał, po zakończeniu wojny trojańskiej, przez kolejne 10 lat tułał się po świecie, by w końcu przy pomocy Feaków dotrzeć z powrotem na wyspę, gdzie czekała przecież na niego wierna żona Penelopa. Penelopa i Odyseusz. Każde dziecko w naszej części świata zna te imiona i wie, że pochodzili oni z Itaki. Wracając do spraw żeglarskich. Tutaj, jeśli chodzi o korzystanie z nabrzeży i z marin, jest taniej niż w Dalmacji. Ale też najczęściej te miejsca mniej oferują. No, akurat przy tym nabrzeżu, no bo trudno to nazwać mariną, zapłaciliśmy za katamaran 9 euro za noc. No ale nie ma tutaj podłączenia do wody, nie ma tutaj podłączenia do prądu, znaczy chyba jedno jest, no ale dostępne tylko dla szczęściarza, który przy nim przysumuje. Nie ma w końcu mooringów. Zatem, żeby tutaj stanąć na noc, trzeba rzucić kotwicę, a potem skorzystać z cumy rufowej i ją tutaj zamocować. Zresztą cumowanie i zostawanie na noc ze spuszczoną kotwicą nazywa się parkowaniem po grecku. W Dalmacji
tego się nie praktykuje. No, ale nie ma co narzekać. Są różne inne wspaniałe atrakcje. A najbliżej, dosłownie kilka kroków stąd, co jest? No knajpy oczywiście. Przy samym nabrzeżu, w bezpośredniej bliskości zacumowanych jednostek pływających jest rzecz jasna knajp bez liku. Ale tutaj ja słucham doświadczonych kolegów z załogi. Oni przypływając do Itaki, jedzą zawsze tutaj, u pana Nikosa. No zobaczcie, pan Nikos jest tutaj, zobaczcie jaka piękna witryna. Pieczone jagnie, pieczone prosiaczki, suwlaki. To wszystko będzie naszym udziałem. Okej. Aha, tak, to pan łaskawie pokazuje, co ma więcej. No popatrzcie, ośmiornice, duszona okra, mule, nadziewane, faszerowane bakłażany, musaka. No jest tego bez liku. Wszystkiego nie zjemy, ale pan obiecuje solidną degustację. No to do dzieła, kowboju. W zasadzie bez pytania dostaliśmy przystawki, no wyglądające, że tak powiem, dość masywnie. To jest po prostu choriatiki, ale to jest Niko Salad. Jedliście to wcześniej? Tak, poczęstował nas Nikos tą sałatką. Co to jest? Pieczone mięso, Zgadza się. mnóstwo jarzy i kawałki pieczonego mięsa. Prosiaczek. Atakujemy. Sałatka Nikosa rzeczywiście była wielopiętrowa, niczym muzyka dodekafoniczna. No bo były tam ziarna granatu, pomarańcze, suszone figi, pieczone mięso, grillowany ser w typie fety, no i oczywiście sałata. No ale żadna sałata z pewnych względów nie ma startu do tego, co nam tutaj położono. To są tylko tak naprawdę trzy rzeczy. Pieczony prosiak, pieczona jagnięcina oraz gyros. Gyros wieprzowy, przecież nie będziemy tu jedli kurczaka. Wieprzowina, nawet jeśli ktoś powstrzymuje się przed jej konsumpcją, to no nie można na Itace właśnie jej nie zjeść, bo przecież pierwszym mieszkańcem tej wyspy, który po 20 latach życzliwie przyjął podrzuconego przez Feaków Odyseusza z powrotem na wyspę, był Eneios, pasterz świń. Więc jest to symbol Itaki. Gyros. W Polsce to się nazywa, nie wiedzieć czemu, kebab. I ja tego w Polsce najczęściej nie jem. Ale tutaj... Czy ja to jem? Ja to za chwilę będę pożerał. Moi drodzy, dziękuję za tę wskazówkę. Nikosa wielbię już tak samo jak i wy. Do dzieła, wystygnie.